Cześć, dziś zapraszam Was na retro wspominkowy materiał z konsolami od Segi. Sega to historia wzlotów i upadków, wspaniałych gier, złych decyzji oraz zaciętej walki na przełomie lat 80. i 90. z Nintendo oraz pod koniec lat 90. z Sony. Sony, które ostatecznie pogrzebało marzenia Segi o tworzeniu konsol, wydając PlayStation 2 i zakupując na zawsze mojego ulubionego Dreamcasta. Zapraszam Was na materiał poświęcony konsolom Segi trzeciej i czwartej generacji. Rywalizacja między Segą i Nintendo o dominację na rynku gier wideo, szczególnie w Ameryce Północnej pod koniec lat 80. i na początku lat 90., jest najbardziej widocznym przykładem wojny konsolowej. Ustanowiła ona stosowanie agresywnych taktyk marketingowych i reklamowych przez każdą z firm w celu uzyskania kontroli nad rynkiem. Sega Genesis library has over 100 16-bit video games. With our 8-bit adapter, there's over 200 Sega games you can play. Our new 16-bit competitor has a considerably smaller library and a larger price tag. The choice is simple. Sega Genesis. It's a whole lot more for a whole lot less. Sega dokonała niemożliwego, rzucając rękawice Nintendo i zapatrzonym w konsolę NES dzieciom. Z początku walkę o dominację toczył Master System. Dopiero później, w roku 1989, do gry wszedł 16-bitowy młodszy brat Mega Drive, znany również w USA pod nazwą Genesis, mieszając na rynku, budując przewagę w oczekiwaniu na 16-bitowego konkurenta od Nintendo. Super Nintendo bowiem zadebiutował dopiero w roku 1991. I said chocolate chip. Say it. Konsole od Segi przedstawione zostały jako platforma do gier niezależnie od wieku. Przykładowo Nintendo zakazało firmie Midway używania czerwonej krwi w grze Mortal Kombat, podczas gdy wersja na Mega Drive była nią przesiąknięta. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October. W roku 1991 wraz z premierą gry Sonic the Hedgehog Sega zyskała doskonałą grę i kultową maskotkę sympatycznego niebieskiego jeża, który dla firmy stał się znakiem rozpoznawczym, tocząc równy pojedynek ze słynnym Mario. Za datę zakończenia sporu uznać można wejście na rynek nowego potężnego gracza, debiutującego w roku 94 w Japonii oraz 95 w USA i Europie, pierwszego PlayStation, 32-bitowej konsoli piątej generacji. 8-bitowy Sega Master System zaliczany jest do konsol trzeciej generacji. Ja akurat posiadam wersję Master System 2. Jest to konsola w wersji PAL ze zintegrowaną grą Sonic, wydana nieco później w Europie. Oraz przedstawiciel czwartej generacji 16-bitowy Mega Drive, znany również w USA pod nazwą Sega Genesis, jako że tam Sega miała problem z uzyskaniem pełni praw do nazwy Mega Drive. Konsolę posiadam w dwóch wersjach, pierwszej oraz drugiej. Dwójka to taka jakby analogicznie slimka dla PlayStation. Na początek jednak zajmijmy się starszym bratem Master System. Master System wydany został w roku 1986. Master System 2, którego widzicie teraz na przebitkach, to odchudzona wersja wydana w roku 90 w Ameryce Północnej oraz 91 w Europie. Zauważalnie mniejsza od oryginału. Głównym konkurentem konsoli było Nintendo Entertainment System, znane pod nazwą NES. Wydane wcześniej jednak miało ogromną przewagę rynkową oraz zgromadzoną już solidną bibliotekę gier. Konsolę NES w Polsce znaliśmy pod nazwą Pegasus, w rzeczywistości będącą tanią kopią oryginału. Master System batalię przegrał, mimo iż na papierze posiadał zdecydowanie lepsze parametry. Między innymi procesor Zilog Z80A o taktowaniu 3,58 MHz. Konkurencyjny NES taktowany był zegarem 1,79 MHz. Układ graficzny Master System potrafił wyświetlać 32 kolory jednocześnie z palety 64,
NES natomiast 25 kolorów na ekranie z palety 54. Lepszym kontrolerem pochwalić się mogło jednak Nintendo. Pady, mimo iż podobne, różniły się D-padem, ten w NESie był zdecydowanie lepszy. Do dziś gracze są podzieleni, która konsola była lepsza, Mega Drive czy SNES. Na papierze obie konsole mają swoje mocne strony. Mega Drive posiadał 32-bitowy procesor Motorola 68000 o taktowaniu 7,6 MHz. Dodatkowo posiadał również drugi 8-bitowy procesor z poprzedniej generacji, wspomniany już Zilog Z80 zapewniający kompatybilność wsteczną. Procesor w tym modelu odpowiadał również za dźwięk. Tym razem układ graficzny potrafi wyświetlić do 64 kolorów jednocześnie z palety 512. Model pierwszy posiadał zarówno złącze RF antenowe, jak i 8-pinowe AV pozwalające uzyskać lepszą jakość obrazu. Model drugi wyłącznie złącze AV 9-pinowe. Porównując obie wersje widzimy, że Mega Drive 1 jest konsolą większą. Posiada również regulację głośności i złącze słuchawkowe. Jakość plastiku oraz dopasowanie jest wyraźnie lepsza. Widać tutaj cięcia budżetowe w modelu drugim. Wersja pierwsza ma również zdecydowanie lepszy dźwięk, pomimo iż stereo osiągniemy wyłącznie poprzez złącze słuchawkowe. Model 2 ma dźwięk stereo bezpośrednio z wyjścia 9 DIN z tyłu konsoli. Obie wersje natomiast są kompatybilne z dostawką Sega CD oraz 32X. Pad w modelu pierwszym i drugim jest identyczny, 3-przyciskowy, w późniejszych latach pojawił się tzw. Arcade Pad 6-przyciskowy. A tak Mega Drive prezentuje się na tle konkurenta od Nintendo. A teraz przejdźmy do gier. Gry na Master System i Mega Drive sprzedawane były w estetycznych, stylizowanych na kasety VHS plastikowych pudełkach. Po prawej stronie w białych pudełkach to gry na Master System. Sam kartridż w 8-bitowym Master System był już mocno stonowany. Część gier wydawana była multigeneracyjnie. Dobrym przykładem niech będzie Sonic the Hedgehog 2. Pudełko w wersji na Mega Drive jest ładniejsze. Czarne, posiada dużą kolorową grafikę na froncie i sporych rozmiarów naklejkę z grafiką z gry na kartridżu. Tą grę po długich poszukiwaniach zakupiłem dla żony, którą serdecznie pozdrawiam. Aladdin w wersji na Mega Drive uznawany był za najlepszą konwersję tej gry. Pokażę Wam teraz kilka gier na Master System oraz top 10 najlepszych gier na Mega Drive. Tutaj posłużę się zakupionym na AliExpress kartridżem EverDrive ze sporą biblioteką gier. Na początek zrobimy jednak ciekawe porównanie Sonic the Hedgehog 2 w wydaniu na 8-bitowy Master System oraz 16-bitowy Mega Drive. Konsole podłączone: po lewej Mega Drive przewodem SCART, po prawej stronie Master System przewodem antenowym. Na początek Mega Drive. Teraz Master System. A teraz widzicie porównanie z obu wersji jednocześnie. 8 bit versus 16.
W pierwszej kolejności gry z Master System. Pokażę wam to, co mam. Raczej nie są to największe hity. Takie gry aktualnie posiadam. Niestety obraz nagrał się z dziwnym przeplotem. Na żywo pionowych linii nie uświadczyłem. Zapraszam do oglądania i przypominam o możliwości przełączenia rozdziału. Tą część pozostawię bez komentarza. Mega Drive to już inne doświadczenie, zdecydowanie lepszy dźwięk i oprawa graficzna gier. Ponownie jednak występują problemy z pionowymi liniami na nagraniu. Zapraszam Was do prezentacji kilku najlepszych gier na tą platformę. Aladdin od Disneya to gra stworzona z myślą o Mega Drive. Animacje postaci w tej wersji dopracowane zostały najlepiej. Sonic 3 uznawany jest za najlepszą odsłonę serii.
Doszlifowany w każdym celu, od teraz pojawiają się mini-bossowie, cutscenki i kilka nowych ruchów dla Sonika. Earthworm Jim znam głównie z PC-ów, jednak to ta wersja na Mega Drive uznawana jest za najlepszą. Shinobi 3 to wiodąca platformówka typu hack and slash.
Street Fighter 2 w mojej opinii lepiej prezentuje się na SNESie. W tej grze 6-przyciskowy pad, którego nie posiadam, jest obowiązkowy. Zakres ruchów będę miał więc ograniczony. Rocket Knight to gra platformowa, w której główną rolę gra opos uzbrojony w miecz i rakietę. Streets of Rage 2 uznawany jest w wielu rankingach za najlepszą grę na Mega Drive.
To na dzisiaj wszystko, co dla Was przygotowałem. Materiał wyszedł i tak już bardzo długi. Ja konsoli Master System oraz Mega Drive w młodości nie posiadałem. Do gier jednak mam ogromny sentyment, głównie z portów na PC oraz częściowo z ogrywania nadmorskich automatów do gier. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do żywej dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia. Manitech.